Cześć, witam Cię na kanale Fotografia Analogowa. Dzisiaj będzie wyjątkowy aparat. Zresztą jak zwykle. Wyjątkowy aparat, pierwszy aparat autofokus, jaki powstał w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zresztą, prawdę mówiąc, jedyny aparat, jaki powstał, autofokus, jaki powstał w byłym bloku wschodnim. Elikon Autofocus. Z mińskich zakładów Biełomo, produkujących aparaty, które nie słyną z dobrej jakości, natomiast z dosyć ciekawych rozwiązań. Znaczy, to rozwiązanie to nie jest takie do końca ich białoruskie. Znaczy, ten autofokus pochodzi w prostej linii z Elikona 35C, który był inspirowany koniką C35EF, która wygląda identycznie do tego Elikona C35. Różnią się, ja nie rozbierałem żadnego z tych aparatów, ale jeśli wygląd jest identyczny, czy bardzo podobny, to wnętrze jest całkowicie inne. I tak samo jest z Elikonem Autofocus, bo w 1977 roku Konica wypuściła swoją wersję C35 Autofocus. Była recenzja tego aparatu i zdjęcia robione tym aparatem na kanale Fotografii Analogowej, a w 1986, czyli niecałe 10 lat później, już Elikon zrobił swój model Autofocus. Jeśli porównamy te dwa aparaty do siebie, przyrównamy je, to widać, że one są w wielu elementach identyczne. Aczkolwiek w niektórych elementach, przyznam się uczciwie, Elikon jest lepszy od swojego pierwowzoru, tak go nazwijmy. To od razu powiem, jakie są zalety. Lepszy jest, ma lepszy wizjer. Jaśniejszy, wygodniejszy, tu informacja o ustawionej odległości znajduje się w konice z boku przy obiektywie. W Elikonie znajduje się w środku obiektywy. Naciskam spust i widzę, jaką ustawił odległość. Co więcej, w Elikonie naciskam spust i robi zdjęcie i nie jestem w stanie zablokować tej ostrości, a w Elikonie jestem. Naciskam spust, blokuję ostrość, przekadruję i robię, jakby był naciągnięty. I naciskam spust, blokuję, przekadrowuję, robię zdjęcie. Naprawdę wygodna rzecz. Co więcej, tu mamy zwykły, tradycyjny sposób zakładania negatywu, czyli wkładamy w szczelinkę. W Elikonie, tym Elikonie, rozwiązanie jest bardzo nowoczesne. Po prostu wkładamy rolkę, kładziemy tu na końcu, zamykamy tak, żeby blaszka przycisnęła rolkę, naciągamy, on wciąga to i to działa. Ja sam się zdziwiłem, ale to naprawdę działa. Czyż ma same zalety ten aparat? Nie no, uczciwie powiedzmy, on ma same wady. To jest tak, że w 1986 roku, kiedy go produkowali, to był schyłek już Związku Radzieckiego. Jeśli jeszcze naukowcy pracowali, chcąc wymyślić coś ciekawego, to robotnicy już wiedzieli, że to się kończy. Jakość techniczna zakładów w Mińsku fotograficznych zawsze była słaba. Natomiast koniec lat 80. to była bardzo słaba. Wiele z tych aparatów, wychodząc z linii produkcyjnej, było niesprawnych. Od razu było niesprawnych. Stąd dzisiaj jest bardzo ciężko znaleźć takiego naprawdę sprawny aparat. To poprawiło trochę lata 90., kiedy... A tak miałem sprawdzić, z którego roku pochodzi mój aparat, ale nie wiem, gdzie jest data. 90., kiedy część pracowników dostawała pensję w formie wypłaty aparatami i między innymi właśnie tymi aparatami Elikon Autofocus, które później oni w ramach odzyskania jakichś pieniędzy, żeby mieć na chleb, sprzedawali je dalej, ale oni wtedy sprzedając musieli go jakby naprawić i te aparaty szły dobre na rynek wewnętrzny. A rynek wewnętrzny, aparat był z gruntu przeznaczony na rynek wewnętrzny, aczkolwiek była wersja eksportowa. Eksportowa wersja ma tak samo cyrylicą napisy, różni się tym, że, dobrze pokazuję, nie, z tej strony, tu mamy po rosyjsku, tutaj jest ZW, a w wersji eksportowej jest EF, czyli Electronic Flash. I tym się różni wyłącznie wersja eksportowa od wersji oryginalnej, czyli wersji krajowej. Sam aparat jest całkowicie automatyczny, czyli automatycznie dobiera parametry ekspozycji i automatycznie dobiera ustawienie ostrości. Z tym, że to jest tak, że
A nie, to jest tak. W ogóle to w miejskich zakładach tranzystorów niewiele wcześniej opracowano procesor, który się określany jako 1808, który zajmował się mikroprocesor, mikroukład, który zajmował się, który po prostu wykorzystano w tym aparacie. W tym aparacie wykorzystano 3 wersje tego mikroprocesora. Jedna wersja zajmująca się sterowaniem migawką i nadzorem nad elektryką, czyli nad prądem zasilania. Drugi układ 1808 zajmujący się doborem właściwej ekspozycji, czyli pomiarem światła. I trzeci układ, który współpracował z takim czujnikiem, zajmował się, on się nazywał 1808 BB2, zajmował się właśnie autofokusem. Przy czym autofokus działa, tak jak wyczytałem to, ale to nie jest pewna informacja, wyczytałem to na jakimś portalu rosyjskojęzycznym, on ustawia ostrość tylko w 2 strefach. Jest strefa do 3 metrów i strefa powyżej 3 metrów. I on tego sprawdza. Te 2 parametry, czy ostrość, którą ja złapałem, będzie przed czy po. To jest tak, że Konica C35 AF ustawia ostrość w 3 strefach. Także to nie jest tak, że to jest bardzo prymitywne. Dopiero dużo późniejsze aparaty ustawiały ostrość w 10, 11 strefach. To dzisiejsze aparaty ustawiają dokładnie w punkt. Te aparaty ustawiały jeszcze cały czas w strefach i ten ustawiał w 2 strefach. Przy czym to jest tak, że on ma czasy od 1/8 części sekundy do 1/500 części sekundy i przysłony od 2,8. To jest obiektyw Industrial 95 ogniskowej 38 mm światłem 2,8 minimalnym do maksymalnej przysłony 16. Przy czym to nie jest tak, żebyś liczył, że w takich warunkach jak dzisiaj wyjdę sobie na świeże powietrze, a mi ustawi jedną 125 i przysłonę 2,8. Nie ustawi. To jest tak, że jest na pewno 2,8 połączone z 1/8 częścią sekundy, czyli tylko w trudnych warunkach, kiedy jest naprawdę ciemno, on użyje tego 2,8. A F16 połączone jest z 1/500 częścią sekundy. Natomiast jak to jest po środku, nie udało mi się. Dobrze szukałem, długo szukałem, nie udało mi się znaleźć krzywej ustawienia tych wszystkich czasowych przysłony. W związku z tym, jeśli będziesz robił zdjęcia w południe, dostaniesz przysłonę 4, 5, 6, 8 i w związku z tym wtedy ten zakres ostrości do 3 i od 3 okazuje się, że jest całkiem wystarczający. To czasami wydaje się, jakby tam gdzieś dalej była ostrość. Ale nie, spójrzmy na jakieś zdjęcie. Tu mamy jakieś zdjęcie w odległości takiej, moim zdaniem on w odległości tych 5-7 metrów robi bardzo dobre, bardzo ostre zdjęcia. Obiektyw jest naprawdę bardzo przyzwoity. Co więcej, obiektyw tu mamy, weźmy zdjęcie o jakieś pod słońce, na przykład to zdjęcie pod słońce, to zdjęcie budynku pod słońce. Zobaczmy, że flary tego obiektywu, to znaczy jest utrata kontrastu, wyraźna utrata kontrastu, natomiast pomiar światła poradził sobie całkiem przyzwoicie, obiektyw wybrnął z tego zdjęcia bardzo trudnego w porządku. Natomiast tu mam jeszcze jedno zdjęcie zrobione w Warszawie na budowie, gdzie puściłem słońce tak, znaczy celowałem długo, żeby ona mi weszła tak, żeby smuga wskoczyła i zdjęcie jest bardzo poprawnie naświetlone. Autofokus, on łapał drugą strefę, w związku z tym on musiał tam zrobić ostrość. Prawdopodobnie przymknął dosyć mocno przysłonę, więc zdjęcie jest w porządku. Zdjęcie zrobione chwilę wcześniej, to zdjęcie, zrobione chwilę wcześniej tak, żeby nie łapać, czyli z drugiej strony tego budynku praktycznie, nie ma się do czego przyczepić. Znaczy, do aparatu można się przyczepić. Pierwsza rzecz, którą się można do niego przyczepić, to jest zasilanie. To jest tak, że do niego stosuje się baterię AA. I ta klapka od tych baterii, to jeszcze w tych pierwszych 35, Eliconach 35C ta klapka jeszcze działa tak jak w oryginalnej Konice. Tu, mimo że to jest oparte na tą samej zasadzie działania, to się to nijak nie trzyma. Praktycznie to jest tak, że ja miałem to zaklejone taśmą, a do tego wszystkie zdjęcia robiłem w ten sposób, ściskając go mocno, żeby mi się baterie nie poluzowały. Dlaczego? Ponieważ w nim jest migawka całkowicie elektroniczna. Jeśli ja odepnę, i w tej chwili nie mam połączenia, naciągam, robię zdjęcie. I
Ja, dobra, teraz połączę, naciągam, słychać było naciągnięcie i robię zdjęcie. Jest różnica, w dźwięku nie ma i ja nie usłyszę różnicy, czy on mi naprawdę zrobił zdjęcie, czy nie zrobił zdjęcie. Wiedząc o tym, ja włożyłem mu fragment, taki kawałek filmu, mówię, dobra, i tak nie wierzę, żeby coś z tego wyszło. I ja uparłem się, w pewnym momencie się uparłem na Nikona, powiedziałem, dobra, stary, ja cię zmogę. Kupiłem ich ileś sztuk, po kolei oglądając, nie licząc tych, które wrzuciłem do kosza na śmieci, bo się okazało, że w ogóle się do niczego nie nadają, te wyglądały przyzwoicie. Tu mam 35C, 35CM, Elikona 4, dużo późniejszy model. Tam jeszcze stoi jeszcze jeden Elikon autofocus, nie działający, absolutnie. No i ten jak przetestowałem, stwierdziłem, kurczę, działa, będzie dobrze. No i tak z niepewnością włożyłem mu film i zdziwiłem się bardzo, jak się okazało, że na tym negatywie coś jest. Więc później włożyłem mu jeszcze drugi negatyw, żeby sprawdzić, żeby naprawdę porobić zdjęcia. Natomiast trzymanie tego jest uciążliwe. No i po prostu cały czas stres. Plus dźwięk wydobywający się z tego naciągu jest okropny. Ja bałem się, że mi się to popsuje w każdym momencie. Mówię, dobra, to było ostatnie zdjęcie, bo przecież już drugi go nie naciągnie takie zdjęcia. Nie, on mimo wszystko... Te chrobotanie, to rzęzienie, ja mówię, to jest niemożliwe, żeby on tak naprawdę działał, ale on tak naprawdę działa. I robi zdjęcia. Od razu zasilanie, lampa błyskowa. Miałem powiedzieć o lampie błyskowej. Nie, najpierw o zasilaniu jeszcze. W instrukcji, którą czytałem, którą mam nawet, nie mam, nie ściągnąłem jej, czytałem ją bezpośrednio na stronie gdzieś, jest wyraźnie napisane, żeby baterię jak się przestanie fotografować, wyjąć z aparatu i trzymać osobno. To jest tak, że większość tego, co ja dostałem sprzętu, miała wylane baterie. I te tutaj połączenia, które są zrobione z marnego metalu, one wszystkie skorodowały, zaśniedziały i one się porwały. By trzeba było to rozebrać i je polutować pewnie od nowa i być może większość tych aparatów by się dało uruchomić z powrotem, ponieważ oprócz takich niedoróbek, oprócz tego, że migawka nie będzie działała, bo jest źle złożona, to aparat w efekcie naprawdę działa. Czytając instrukcję obsługi, doszedłem jeszcze do jednego elementu bardzo ciekawego, też na samym początku jest, bo dużo osób mówi, że aparat w sumie działa, ale lampa błyskowa nie działa. Tak jak w tym. Ale w instrukcji napisali, wyraźnie stoi, że jeśli aparat był nieużywany przez 2-3 miesiące, to należy włożyć baterię, włączyć lampę błyskową i poczekać ile? Pół godziny, minimum. Pół godziny na to, żeby on się naładował i przygotował do pracy. I w wielu sytuacjach takie pół godziny, raczej jemu nie pomogło. Nie naładował się. Być może, że ten kondensator był tak dawno nieużywany, że po prostu już się nie obudził. No myślę, że się po prostu nie obudził, by trzeba było mu dać tam więcej volt i wtedy by się zaczął ładować i później mogłoby się okazać, że działa. Ja nie robiłem zdjęć z lampą błyskową tym aparatem, natomiast oni mówią, że i później błyskać 2-3 błyski na minutę, nie więcej, bo się popsuje. Jak powiedziałem, nie robiłem zdjęć z lampą błyskową moim jedynym działającym, sprawnym Elikonem autofocus, jakiego posiadam z gromadki, którą jest. Natomiast oglądałem na stronie Towarzystwa Homograficznego zdjęcia robione właśnie takim Elikonem, nie pamiętam którym, czy to był autofocus, nie, to nie był autofocus, to był 35C właśnie z jego lampą błyskową i poradził sobie bardzo przyzwoicie z tym. Z pomiarem światła. To jest tak, że w momencie, kiedy ja włączę lampę błyskową, aparat się przestawia na 1/125 część sekundy. On tylko z tym czasem synchronizuje, a całą ilość światła dobiera za pomocą przysłony. Mierzę sobie odległość i za pomocą, nie wiem czy siły błysku, nie udało mi się tego ustalić, na pewno regulując przysłoną ustawia ilość, właściwą ekspozycję. Przy czym tu jest migawko przysłona. To jest tak, że jeśli się popatrzy do środka tego aparatu, jak on robi zdjęcie, nie wiem czy to będzie widać, stawmy tu.
No teraz zrobił zdjęcie na maksymalnym otwarciu. Widać było, że on maksymalnie otworzył. Normalnie jeśli, bo za ciemno tutaj jest dla niego już, czyli uznał, że tu jest ciemno. Normalnie to jest taki rąb. Te nieostrości w nim, gdyby uzyskać, gdyby się udało uzyskać na jakieś przysłonie inne niż 2,8, to nie będą ładne. Natomiast sam obiektyw jest całkiem przyzwoity i zdjęcia takie pamiątkowe robi bardzo dobre. Dlatego, ale czy on był tak popularny i używany? No, to jest tak, że to jest rok 86. Rok 86. Smiena 8M, no wiadomo, kultowy aparat, w 1986 roku kosztował 15 rubli. Smiena Symbol, no ja lubię Smienę Symbol. Smiena Symbol to jest naprawdę fajny aparacik, którym się przyjemnie robi zdjęcia, ale kosztował już wtedy 20 rubli. FET 50, taki mały kompakt, ciekawy, automatyczny, z selenowym pomiarem światła, z selenowym światłomierzem, kosztował 50 rubli. Prawdziwy aparat, czyli Zenit TTL, kosztował 180 rubli. A Elikon Autofocus, no autofokus, jedyny, no praktycznie kosmos, ludzie, kosmos. Gdyby on jeszcze przewijał, to żeby był kosmos razy 2, kosztował 140 rubli. Ten aparat był drogi. Po prostu był drogi. I to, że dzisiaj jest ich tyle, spotyka się, to ja myślę, że tylko dlatego, że ci pracownicy dostawali go w ramach wypłaty po 140 rubli, to oni musieli go jakoś sprzedać. Sprzedawali go pewnie zdecydowanie taniej, bo ilu można znajomym sprzedawać swoje aparaty, czy wywozić je, no w 90 latach zaczęli wozić do Polski, takie autobusy przyjeżdżały i tam właśnie leżały aparaty, na które my patrzyliśmy, mówiliśmy, nie no ludzie, no bez przesady. W krajach cywilizowanych teraz się używa mniejszych aparatów z automatycznym przewijaniem i tak dalej, i tak dalej. Powstał następca Elikona, później powstały następne Elikony. Ostatnim był Elikon 525, dobrze mówię, bo 535. Elikon 535 to był ostatni z Elikonów, który był już właśnie mały i poręczny, ale to już nie był ani automatyczny, ani nie miał przewijania, ani nie miał nic wspólnego z tym Elikonem, nawet obiektywu nie miał wspólnego. Elikon Autofocus, naprawdę legendarny aparat, moim zdaniem. Aparat, którym jeśli lubisz hardkorową fotografię i cię nie zniechęci to, że przy każdym dostajesz zawału serca, mówisz, o Jezu, co on zrobi? Zastanawiasz się, czy kurde, zrobił zdjęcie, czy nie zrobił zdjęcia. Jeśli cię to nie przeraża, to warto nim porobić zdjęcia. Aczkolwiek, czy ja bym polecił tobie, słuchajcie, rzućcie te wszystkie Minolty, Nikony, Canony, Pentaxy, bierzcie Elikona Autofocus, to jest the best of the best. No nie przesadzajmy. To nie jest dobry aparat. To jest marny aparat z przyzwoitym obiektywem, którym można porobić zdjęcia po to, żeby powiedzieć, no ale wiesz, ja lubiłem Elikonem Autofocus. No to czym ty mnie możesz zaskoczyć? Czym? No czym? No dobra. Jak wyciągniesz mi jakiegoś to mnie zaskoczysz, ale poza tym to już mnie nic nie rusza. Elikon Autofocus uodpornił, szarpnął moje nerwy, porobił mi wrzody na żołądku i sprawił zdziwienie na moich twarzy tym, że coś z tego jeszcze wyszło. A to, co wyszło, zapraszam do obejrzenia galerii, zapraszam do obejrzenia innych filmów o innych równie ciekawych, mam nadzieję, że mniej stresujących aparatach. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Cześć.